Dzień dobry moi drodzy, stoję tutaj ja, a za mną głuk. A dlaczego? Dlatego, że i jeszcze jeden taki pieseczek, którego znacie. A dlatego, że skończyły się też już te upały, lato, za którym ja nie przepadam, wstrętne, ohydne upaliska. Bez urazy, wszyscy fanatycy tropików, ale nadchodzi jesień. I my jesienią będziemy teraz zbierać skarby. Będziemy zbierać między innymi głuk, który jest tutaj za mną, i dziką różę. Film o głogu jest już na kanale, ściślej mówiąc o kwiatach głogu, ale dzisiaj powiemy sobie o owocach i tak sobie trochę przypomnimy, podsumujemy, powiemy sobie, co można z tego robić. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Jeszcze na początku chciałam Wam powiedzieć, że często pytacie mnie, czy głuk to jest to samo, co dzika róża. To nie jest to samo. Ja już o tym mówiłam między innymi w filmie też o dzikiej róży, porównując ją do głogu, ale pokażę Wam za chwilę też te różnice. I proszę, nie komentujcie, nie wyśmiewajcie, nie posponujcie ludzi, którzy o to pytają, dlatego że najważniejsze, że ktoś pyta, że chce wiedzieć, że to jest jego krok do zdobywania wiedzy. Nie ma hańbiących czy złych pytań. Wy na początku, wszyscy ci, którzy są teraz, mają szeroką wiedzę na temat ziół, też kiedyś nie mieliście, też nie wiedzieliście, jak wygląda dziurawiec, też nie widzieliście, jak wygląda krwawnik. Ktoś ten pierwszy krok, czy musiał Wam pomóc w zrobieniu tego pierwszego kroku. Więc już Wam pokazuję, jaka jest różnica między głogiem a dziką różą. Zobaczcie proszę, tutaj na ścieżce położyłam dziką różę, to jest roza canina, czyli ta najbardziej popularna, która znajduje się u nas, dzika róża, i głuk. Przede wszystkim te owoce. Zestawię je tutaj tak razem. No, dzika róża ma o wiele większe owoce niż głuk. Są tutaj podłużne, oczywiście jest róża i ta jabłkowa, taka i bardziej okrągła, no to ona ma okrągłe, ale ta kanina ma takie podłużne, a głuk zazwyczaj ma te czerwone kuleczki. No, ale też różnica jest w liściach. Spójrzcie, jakie dzika róża ma liście, a spójrzcie, jakie liście ma głuk. To jest zupełnie inny rodzaj liścia, tak? Zupełnie inny rodzaj liścia. Także mam nadzieję, róża i głuk. Także mam nadzieję, że teraz już nie będziecie mieć żadnych wątpliwości czy problemów z odróżnieniem tych dwóch gatunków roślin. A z czym my kojarzymy głuk, moi mili? No oczywiście kojarzymy go z tym, że on jest rośliną niezwykle cenną i niezwykle dobrą dla naszego serca. A dlaczego tak jest, to ja Wam za chwilę powiem. No co ja będę tak stała przy tym krzaku, idziemy sobie dalej na spacer, ale wzięłam kawałek tutaj głogu, żebyście mogli sobie na niego spoglądać, jak ja Wam będę mówić. Bo jakie związki są w głogu? W głogu są przede wszystkim flawonoidy, które tak już doskonale wiecie, bo wielokrotnie Wam o nich mówiłam. O, a tu przy okazji, proszę bardzo, pięknie kwitnąca jeszcze nawłoć pospolita. Tak wygląda nawłoć pospolita. Obojętnie, co sobie będziecie o tym myśleć, i niektórzy mnie korygują, że nie wiem, jak wygląda nawłoć, bo ona nie przypomina tej kanadyjskiej. No, nawłoć pospolita nie przypomina nawłoci kanadyjskiej. To jest piękny okaz nawłoci, widzicie? I ona też w innym środowisku rośnie, bo w lesie. Dobrze, ale wracając do głogu, to są, jak już mówiłam, flawonoidy, takie jak witeksyna, jak rutozyt, jak hiperozyt, jak kemferol. Bardzo cenne związki. Oprócz tego są kwasy fenolowe, są triterpeny, są garbniki, są olejki eteryczne. No niezwykła ilość tych cennych składników, a z ich obecnością w głogu wiąże się działanie. Działanie, które jest też wszechstronne, ale przede wszystkim głuk jest wielkim, no Larek, jest wielkim wspomożeniem dla naszego serca.
No a dlaczego tak dla naszego serduszka jest dobry? Dlatego, że on rozkurcza te drobne naczynia tętnicze w sercu i powoduje zwiększony przepływ krwi, czyli ten przepływ wieńcowy, i tym samym stymuluje nasze serce, zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego. Taki to ci jest ten głóg. Ale oprócz tego on oczywiście obniża ciśnienie krwi, on obniża poziom tego złego cholesterolu LDL, obniża poziom trójglicerydów we krwi, ale też działa uspokajająco, wyciszająco, relaksująco. Cudowna roślina. O, widzicie, tu w środku lasu znalazłam też jeszcze jeden głóg. O, tu sobie też po niego przyjdę i będę zrywała, bo dzisiaj go jeszcze nie zrywamy. Na zrywanie głogu będzie czas. No ja przyjdę za 2 tygodnie, za 3 tygodnie. Ja myślę, że to będzie dobre. Aczkolwiek w miejscach bardzo nasłonecznionych już można ten głóg zrywać, bo zobaczcie, on już jest taki dojrzały. Ja go zrywam jeszcze przed przymrozkami, bo tu jest ta sama sytuacja, co z dziką różą, że on jest wtedy taki twardszy i nadaje się na różne przetwarzanie. Chociaż można oczywiście go po przymrozkach też zerwać i on wtedy na wszelkiego rodzaju przetwory, między innymi też na nalewkę, będzie doskonały. Ale spróbujmy go, spróbujmy tego tutaj, jak on jest taki już ciemniejszy. Ma oczywiście pestkę, to wiecie, w środku, ale i smak taki podobny do niczego w zasadzie, taki smak neutralny, nic nie przypominający, ale za to jakie działanie. Dobra, idziemy dalej i ja mówię Wam dalej. A jak my możemy taki głóg przetworzyć? No, słuchajcie, jeżeli Wy sobie zrobiliście na przykład nalewkę z kwiatów głogu wiosną, kiedy te kwiaty kwitły tak pięknie na biało, to możecie teraz do tej nalewki dołożyć owoce albo zrobić nalewkę z owoców głogu i pomieszać obie. Mało tego, możecie dodać i połączyć to razem z nalewką z serdecznika. Ciekawe, dlaczego serdecznik nazywa się serdecznik. No, kto wie, proszę mi tu w komentarzach napisać. Albo możecie również połączyć z nalewką z konwali czy konwalijki dwulistnej. O tym jest film i o tym też mówiłam. Tylko pamiętajcie i uczulam Was i powtarzam. Jeżeli my zrobimy nalewkę z konwali, oczywiście konwalia jest rośliną trującą, ale jak wiecie, bo to powiedział już Paracelsus, nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną. To dawka czyni truciznę. I jeżeli my mamy kropelki strofantyny, na przykład kupione w aptece, i mamy tam dawkowanie 5 kropelek, 3 kropelki, to jeżeli mamy taką nalewkę z konwali, którą sobie sami zrobiliśmy, no to nie możemy wydudlać, ładne słowo, babcia moja tak mówiła, nie możemy wydudlać naraz pół szklanki albo pół litra tej nalewki. Bo to tak jakbyśmy sobie na raz wzięli 3 opakowania takich kropel albo jakiegokolwiek innego lekarstwa. No przecież na Boga, ta nalewka z konwali jest dokładnie takim samym lekarstwem. I my musimy jej brać 3 do 5 kropelek. Tylko że to jest lekarstwo przez nas zrobione, w pełni naturalne, niewspomagane, niestandaryzowane. Te wyciągi, które się robi, bardzo często też do tego są używane jakieś chemiczne preparaty, które potem niby się z tego roztworu wyrzuca czy wyciąga, ale po pierwsze to się utylizuje bardzo często do mórz i gdzieś tam do oceanów, więc naszej przyrodzie to szkodzi, a po drugie czasami zostają tam jeszcze minimalne ilości tych wszystkich chemikaliów, które mogą nam szkodzić, a tutaj jak zrobimy sami, to absolutnie tego nie mamy. Więc jeżeli my połączymy na przykład nalewkę z kwiatów głogu, nalewkę z owoców głogu, z serdecznika i dodamy tam trochę konwali i będziemy stosować, uwaga, 5 kropelek, 8 kropelek, w zależności od tego, jak na początku w ogóle mniej. Zacznijmy od 1, od 3, to mikrodawkowanie też jest bardzo ważne. I w zależności od tego, jak się będziemy czuć, możemy sobie zwiększyć, no ale nie do
szklanki czy do pół szklanki, tylko powiedzmy do 10, 15, 20 dziennie, to zobaczycie, że Wam to pomoże. Był w komentarzu, możecie sobie zerknąć nawet, nie jeden taki wpis w komentarzu do filmu właśnie o konwali, że pomogło, że nalewka z konwali pomogła w tych arytmiach serca, w problemach ze sercem, pomogła to wszystko ustabilizować. I ja w to wierzę, bo tak jest. Oczywiście będą Was straszyć tym, że konwalia jest trująca i rozdmuchiwać to i wzbudzać w Was właśnie ten strach niesamowity przed roślinami. No i ja się zgadzam, bo konwalia jest trująca, ale dlatego, o czym przed chwilą Wam powiedziałam. A jaki jest sens w tym, żebyście nie sięgali na przykład po konwalię? No, czy Wyście słyszeli na przykład, że ktoś mając nadciśnienie i stosując leki na nadciśnienie, te leki go z tego wyleczyły? Nie. Jakby mówiąc kolokwialnie, jak się złapie klienta na takie leki, to się ma super klienta do końca życia, bo te leki już wtedy do końca życia trzeba brać. Bo jak odstawimy, to mamy problemy, tak? Czyli to nie leczy, tylko zalecza, podtrzymuje nas przy życiu, a jednocześnie uzależnia nasze serce od tego. A nie daj Boże, jakby ktoś po paru tygodniach czy po paru miesiącach stosowania właśnie nalewki z głogu, czy z serdecznika, czy właśnie z konwali, poczuł się lepiej i nie musiał już brać leków i nie miał problemów ze sercem. I co by wtedy zrobiły te biedne koncerny produkujące lekarstwa? Oczywiście te lekarstwa też są potrzebne, bo czasami w ekstremalnych sytuacjach medycyna taka ratuje życie. Ja nie jestem zero-jedynkowa, taka jak niektórzy z Was. Ja uważam, że medycyna ma wiele takich osiągnięć, które potrafią człowiekowi uratować życie. I po to ona jest. Po to są te wszystkie też odkrycia w dziedzinie medycyny. Po to są transplantacje, przeszczepy. No jeśli oczywiście są konieczne, bo inna strona to jest taka, że gdybyśmy się prowadzili dobrze, to by nam to wszystko nie były potrzebne. Ale czasami są też wady wrodzone, tak? Dzieci z wadami wrodzonymi się rodzą. I medycyna ratuje im życie, więc nie możemy mówić, że to wszystko jest złe albo to wszystko jest dobre. Trzeba po prostu do wszystkiego podchodzić z głową i trzeba używać rozumu, skoro Pan Bóg nam go dał, nie? A co możemy sobie z takiego głogu robić? No już mówiłam o nalewkach. No jak zrobić nalewkę? Tak jak każdą inną nalewkę, po prostu bierzemy, nie wiem, pół słoika tych owoców, bo ja wiecie, że ja lubię tak na bogato, trochę rozgniatamy, żeby one tam zaczęły pracować i zalewamy alkoholem. Oczywiście można, są znowu ta szkoła falenicka i otwocka, tak? Jedni dosypują cukru i czekają, aż puści sok i dopiero potem alkohol, a inni od razu z alkoholem. Ja akurat od razu z alkoholem, bo potem, jeżeli jest potrzebne trochę miodu czy cukru, to mam nad tym kontrolę. Jak zasypię cukrem, to już nie mam jakby kontroli nad tym, jak ona jest słodka, a lubię wytrawne nalewki. Natomiast możemy też te owoce, tak jak kwiaty głogu możemy suszyć, możemy również suszyć owoce głogu i potem sobie dodawać do różnych mieszanek ziołowych, które mamy, na przykład parę owoców, zalać gorącą wodą pod przykryciem, poczekać 20-30 minut i sobie takie napary pić. Możemy wreszcie zrobić drzemy konfitury. No co robimy? Trzeba wziąć powiedzmy pół kilograma takiego głogu. Czasami niektórzy pozbywają się pestek i potem gotują, ale wiem, że czasami macie taki pomysł, żeby ugotować to razem z pestkami i potem przetrzeć przez sito. No więc zalewamy wodą, gotujemy powiedzmy tam 30 minut. Możemy dodać cytrynę czy pomarańcze, dlatego że mówię, że głóg ma taki mdławy trochę smak, więc lepiej go trochę potrasować, na przykład cytryną. Potem dodać 150 gramów do 200 gramów cukru, w zależności od tego, kto lubi jak słodkie. Pogotować następne 40 minut, on tam zacznie gęstnieć, dlatego że ma też pektyny, które powodują, że robi się taki bardziej gęsty. No i mamy konfiturę albo drzem. Można zrobić sok też z głogu. Można co jeszcze zrobić? Poczekajcie. Niech ja się namyślę, tylko niech ten uciekinier tu do mnie przyjdzie.
No i ja wiecie, że nie jestem taką specjalistką od dżemów, soków czy konfitur, dlatego że ja nie używam cukru, dlatego ja wolę nalewki, które są bez cukru, dlatego ja robię napary z suszonych roślin, ale a propos naparów, jak sobie taki napar zrobicie z ziółek i głogu, dodacie kwiatów czy nawet liści, bo liście też można wykorzystywać, czy owoców, to on też Wam działa pięknie na układ pokarmowy, jeżeli macie niestrawności, jeżeli macie biegunkę, ten głóg też Wam może w tym pomóc. No, taki to on Ci jest. Teraz mi się też przypomniało, taki sposób, jak się pozbyć tych pestek z głogu, że trzeba go zalać ciepłą wodą, gorącą, ale nie wrzątkiem i potem po wystudzeniu po prostu zmiażdżyć i te pestki jakoś tak łatwiej wychodzą. No więc wypróbujcie ten sposób, albo jeżeli taki wypróbowaliście, to powiedzcie, czy on działa, bo jak ja Wam mówię, ja to generalnie takiego przetwórstwa nie stosuję. Ale głóg jest, jak już macie ten sok czy konfiturę, to jest w miarę bezpieczną substancją. Możecie go stosować na przykład takie 1/4 szklanki tego soku z głogu, czy pół szklanki 2 razy dziennie, absolutnie Wam nie zaszkodzi. Oczywiście musicie pamiętać, że ma też swoje przeciwwskazania, ale jest ich niewiele. No przede wszystkim, ponieważ on obniża nasze ciśnienie krwi, no to powinny uważać na głóg osoby ze zbyt niskim ciśnieniem krwi, tak? Bo jeżeli on nam jeszcze to ciśnienie krwi obniży, to możemy nabawić się problemów. Ale też może wchodzić w reakcję z niektórymi lekami, które bierzemy na przykład przy schorzeniach serca, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Oczywiście się mówi, że kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci do 12 roku życia, ale to jest taka standardowa regułka, gdzie po prostu nie tyle on jest przeciwwskazaniem, co nie ma wystarczającej ilości badań, żeby stwierdzić, że ten głóg można rekomendować właśnie dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci przed 12 rokiem życia. Więc zawsze ostrożnie, najlepiej też zapytać lekarza, ale ostrożnie nasz organizm sam nam powie, czy się po tym głogu dobrze czuje, czy źle, bo to nie będzie tak, że my wypijemy sok z głogu i już z kanapy nie wstaniemy, tak? Tak to nie będzie. Uwierzcie. No i jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że oczywiście głóg, podobnie jak dzika róża, zawiera niesamowite ilości witaminy C. Więc teraz tym... Zobaczcie, jaka natura jest mądra. Natura jesienią, przed okresem zimowym, jesienno-zimowym, przed okresem tym infekcyjnym, daje nam to, z czego powinniśmy korzystać. Wiosną, po zimie, daje nam zioła, które mają nas wzmocnić, które mają nasz organizm zdetoksykować, czyli pomóc nam wydalić wszystkie toksyny, które się przez jesień i zimę w naszym organizmie zbierały, nabrać siły, mocy za to, żebyśmy w życie dalej mogli pójść, a jesienią przed zimą daje nam te rośliny, które mogą podbudować i wzmocnić naszą odporność. Czy to nie jest cudne? Czy natura nie jest naszą najprawdziwszą matką, która się o nas troszczy i która o nas dba? No jest. No i co? I mówiłam Wam też, że działa uspokajająco, relaksująco, więc jeżeli macie problemy ze snem, a wiele osób ma, bo żyjemy w bardzo stresogennych czasach, to możecie sobie też przed snem taką herbatkę czy sok z głogu popić i na pewno Wam pomoże. A na pewno nie zaszkodzi. No i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że podobno głóg świetnie działa na zrzucenie zbędnych kilogramów. Trzeba by to też przetestować i zobaczyć, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. No i na koniec powiem Wam jeszcze, że głóg, o tutaj taki wyjątkowo piękny i dorodny, muszę tego też spróbować. Zobaczymy. Ten nawet jakby taki słodszy. No ale na koniec powiem Wam, że z takiego głogu możemy sobie robić produkty do pielęgnacji naszej skóry. Bardzo często jest wykorzystywany, coraz częściej właśnie w kosmetykach, nie tylko naturalnych, ale w tych naturalnych zwłaszcza, dlatego że działa antyoksydacyjnie, czyli chroni nasze komórki przed wolnymi rodnikami, a tym samym przed starzeniem. I działa nawilżająco. Więc jeżeli my sobie taki napar trochę popijemy, a trochę weźmiemy na wacik i na przykład przemyjemy naszą twarz, to będzie tylko z korzyścią dlatego. Jeżeli my zrobimy sobie na przykład taki macerat z owocu głogu olejowy i stosować go będziemy
do naszych kosmetyków, też się świetnie przyda. I jeżeli my na przykład zrobimy, bo o tym zapomniałam jeszcze, a wiecie, że nie mogę o tym zapomnieć, zrobimy sobie na przykład ocet z owoców głogu i będziemy go stosować nie tylko wewnętrznie. Ocet polecam tym, którzy na przykład nie mogą pić nalewki, tak? Można sobie zrobić ocet. I będziemy stosować go wewnętrznie, ale też na przykład zewnętrznie. Na 100 ml wody damy 1 łyżkę octu i zrobimy sobie taki tonik do spryskiwania twarzy, to on też nam świetnie podziała na skórę odmładzająco i nam skórę nawilży. No i na koniec, moi drodzy, głóg w magii, bo ezoteryka też uwielbiała głóg. Głóg miał silne działanie ochronne i używany był też w magii miłosnej, czyli do przyciągania właśnie miłości, ale też dostatku, zdrowia, wszelkiego dobra i pomyślności. Powieszony w drzwiach głóg miał chronić domostwo przed wpływem złej energii i przed tym, żeby ona tych domowników, zła energia nie nękała. Ale uwaga, co jest ciekawe, ponoć, żeby głóg miał właśnie takie działanie silne i żeby działał skutecznie, to przed zerwaniem głogu należało stanąć przed krzakiem i poprosić o pozwolenie, czy możecie zerwać owoce, kwiaty albo liście, albo nawet zostawić w zamian jakiś drobny podarek. No, co nam szkodzi? Możemy zawsze zapytać krzew czy krzak głogu przed tym, zanim zerwiemy, czy on nam pozwala, podziękować, tak jak powinniśmy w ogóle Matce Naturze dziękować za to, że daje nam te swoje dobra. A co zostawić? No nie wiem, chociażby uśmiech, dobre słowo i dobrą energię. To też będzie na pewno duży podarunek. No to co, kochani? To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że cieszycie się, że wróciliśmy do Was z dolarkiem. Widzicie go tam? Czekajcie, ja wam tutaj zrobię. No nie, on tu idzie, tu. Tu on idzie. On jest bliżej niż się wydaje w tym. Chodź, dolarku. Teraz się położył. Zaraz się z Wami też pożegnę. Ale mam nadzieję, że się Wam podobał film, że cieszycie się, że do Was wróciliśmy i że czujecie się dobrze, jesteście zdrowi, szczęśliwi i tego Wam życzymy nadal. Ja się żegnam, a zaraz pożegna się też dolarek. On się nie może teraz żegnać, bo on teraz robi wygibasy. On robi znowu układ artystyczny dla swojej panci. Doluś, chodź tu do mnie, pożegnasz się. No dalej, chodź. Czy on nie jest słodziakiem? Chodź, no chodź. No chodź. Usiądź ładnie. Usiądź. Siadaj. Doluś, siadaj. I łapą się pożegnaj. Pożegnaj się łapą, dalej. Pożegnaj się łapą. No super. No widzicie, to my idziemy dalej przed siebie, a Was już ściskamy i papa. Chodź, Niuniek, chodź.